I was asked just maybe to give 5 or 10-minute introduction about leadership. Chciałem teraz powiedzieć tak 5-10 minut takiego wprowadzenia na temat przywództwa. And then we can have questions and discussion. A potem będzie czas na pytania i dyskusje. But before I do that, zanim to zrobię, I want to invite a little discussion and thinking for yourselves. Chciałem wprowadzić trochę, tak pobudzić was do dyskusji i do myślenia. So first, let me invite us. Let's each person please think quietly of the names of 1 or 2 living people that you consider to be leaders. Także teraz niech każdy z nas pomyśli po cichu o 1-2 osobach, których może potraktować jako liderów w swoim życiu. And why do you think of this name? So what qualities or attributes do you associate with being a good leader? Dlaczego pomyśleliście dokładnie o tych osobach? Jakie cechy, jakie umiejętności tych osób sprawiają, że traktujecie ich jako liderów? Chris. Mr. Charles, I'm really sorry. Okay, that's all right. No trouble. Taxi problems. And so why don't we just take 30 seconds? Why don't you chat with 1 or 2 people close by about the names and ideas you thought? Więc zachęcam was do tego, żebyście się teraz podzielili dwójkami i porozmawiali ze sobą nawzajem na temat tych rzeczy, o których mówiliśmy, czyli tych pomysłów i pewnych idei, które się najwyraźniej tutaj zrodziły podczas mojej nieobecności. Just out of Sorry, I got That's all right. got a late notice and that's it. Just out of time for 5 or 10 minutes of that conversation. No, third. Second time in Lebanon. Last time was 96. So the square is still the same, but a lot else has changed. Some for a reason. Surely the nicest thing is to if you look at this guy. Right here? Please. Okay. The coordinating schedule and then asking How about you? Well, normally I'm working in osteopathic medicine, so I just finished the last station and I wanted taxi before to be on time. The taxi didn't come because of the huge traffic jams in Kraków. So I took a tram and I took another taxi. Okay. Let's come together and why don't you tell me 1 or 2 names? Może podzielilibyście się ze mną swoimi imionami, przynajmniej niektórzy z nas. Of the names that you thought about leaders, the ideas not yet. Czyli te pomysły, czy imiona osób, o których pomyśleliście jako o liderach, czy przywódcach. Tak? To mieliście na zdanie? Coś komuś przyszło do głowy? Donald is a leader of men's of St. John's. Huh? Donald Carvey is a leader of the men's. Leader of this group. All right. Who else? Huh? John Paul II. John Paul II, Pope. Yeah. Pope Francis. Huh? We have the private names only known for us. Okay, like some friend or parent or something.
It was our teacher at university. Okay, fine. Promotional teacher. Okay. And how about why do we think of these different names? So what are some of the qualities or attributes? Dlaczego pojawiają się te różne imiona w waszych umysłach? Jakie są atrybuty czy cechy charakterów tych osób, że właśnie one się pojawiają? Nie wymagają ode mnie więcej niż tyle, ile jestem w stanie zdziałać. Znają moje możliwości, ograniczenia, wiedzą, na co mnie upomnieć, wiedzą, na co mnie pochwalić. They do not demand of me more than I'm capable of handling. They know my weaknesses. They know how to stimulate me. They also know how to reprimand me. Okay. So they know, somehow they know me, my strengths, weaknesses, how to Czyli w motivate. pewien sposób znają moje słabości, znają mnie. All right, great. What else? Co dalej? Mogę zapytać o radę. Jak nie wiem co robisz, to mogę powiedzieć. I can ask their advice, and they give clues. Okay, good. So they maybe have some wise advice or counsel for me. Okay, Czyli good. być może mają dobrą radę albo po prostu wskazówkę, tak, jak najbardziej. Co jeszcze? What else? Potrafią pociągnąć ze sobą tłumę. Well, first of all, they can lead crowds. Okay, they can lead a group of people. They can lead. Okay, good. Anything else? Tak. Czy coś jeszcze? Są odważne w wyrażaniu swoich poglądów, opinii. They're courageous in expressing their thoughts, opinions. All right, courageous, and maybe two ideas: courageous, and also they have some opinions and will express them. Czyli są odważni, a z drugiej strony mają pewne przekonania, które wyrażają klarownie, tak? All right, maybe one more. Jeszcze jedno. Rozrodnie postępowanie z ludźmi i dochowującymi tajemnic i dążącymi do dotrzymania obietnic. Na miarę możliwości ewentualnie lojalnie, uczciwie informują, że to są w stanie robić, dlaczego. So they're capable of keeping their promises. They are loyal in what they promise to do, Okay, and they great. fulfill what they do. Okay, great. So I will just talk for 5 minutes. So who are leaders? Będę teraz przez 5 minut mówił, kim są liderzy. And who are leaders? You said this. Okay. So people are thinking of interesting names. I wonder who thought about their own name. Ludzie często myślą o tych znanych osobach. Ciekaw jestem, czy ktoś z was pomyślał o sobie samym. Probably no one. Or if you think of your own name, I guess you do not turn to the next person and say me. A nawet jeżeli pomyśleliście o sobie, to raczej nie zwróciliście się do osoby siedzącej obok was, mówiąc, no ja. We're a Christian group, and so we believe in humility. Humility is a beautiful virtue. Jesteśmy chrześcijanami, dlatego też wierzymy w pokorę. Jest to piękna cnota. But even though your humility is important and essential, Ale pomimo tego, że wasza pokora jest takim centralnym punktem, your stereotype idea about leadership somehow is broken. ale często stereotyp lidera czy przywódcy jest, jakby to powiedzieć, nieprawidłowy. Because it's quite natural that when we think of leaders, it's the same in every country, every group, people are thinking usually only of famous people. President, general, chief executive, pope. We have 2 popes mentioned. Yeah. W każdej kulturze, w każdym kraju powtarza się ten sam schemat. Kiedy mówimy o liderach, myślimy o osobach na bardzo wysokich stanowiskach, jak papież, prezydent, jacyś generałowie czy osoby odpowiedzialne za duże przedsiębiorstwa. You thought of some people who aren't famous, yeah? Ty wspomniałeś Teacher kogoś, and so kto on. nie był znany. Yeah, okay. Yeah. Okay. So did they, because they heard now this talk 4 times, and the first 3 times they are still not getting correct. Now I think they are thinking correct. Więc przez pierwsze 3 razy nie udało się dotrzeć z przekazem, widzę, dlatego niektórzy są tu 4. raz. Okay, so and I want to say that this stereotype about leadership, it's only famous people, it's not the solution to any problems in your life, in your company, in Poland. Więc ten stereotyp, że liderami są tylko osoby znane, nie pomaga rozwiązywać problemów. Ani w waszym środowisku, ani w kraju, ani w Polsce, ani na świecie. And in some ways, the first people you need to think about as leaders are yourselves. And I will explain in 1 minute why. Pierwsze osoby, o których powinniście myśleć, kiedy myślicie o liderach, to wy sami.
And what do good leaders do to motivate the people around them? Co dobrzy liderzy robią, aby zmotywować ludzi wokoło siebie? That was the other part of the experiment, and people are thinking of very nice ideas. To była druga część eksperymentu. Myśleliśmy o bardzo ciekawych pomysłach. You're saying somebody who gives good advice. Mówiliście o osobach, które dają dobre rady. And you're saying somebody who, loyal to what they say or something like that. Yeah. Mówiliście też o lojalności, czy prawdomówności w tym, co obiecują. These kind of things. Tego typu rzeczy. I wonder if anybody was thinking about this idea. Ciekaw jestem, czy ktoś pomyślał o tym, co teraz powiem. A military general in the United States said this. I powiedział to jeden z generałów Armii Stanów Zjednoczonych. You must love those you lead before you can be an effective leader. Musisz kochać tych, którym przewodzisz, zanim będziesz mógł być dobrym przywódcą. Now, this general, the first time I heard this idea, it strikes me as very strange. Pierwszy raz, kiedy usłyszałem to sformułowanie, uderzyło mnie jako coś dziwnego. Because we all imagine the military is just about being tough and difficult and macho. Ponieważ często wojskowych kojarzymy z tym, że są twardzi, wymagający. But the more I think about it, the more I suspect that a general makes better choices. If he loves the people, he must place in difficulty. Ale im więcej się nad tym zastanawiałem, tym mocniej do mnie dochodziło, że generał będzie tym lepszy, im bardziej będzie kochał osoby, które musi wysłać w bardzo trudne miejsca. And I also get a guess that a soldier is performing better if he believes the person who must send him to face death actually cares about him. I wydaje mi się też, że z punktu widzenia żołnierza dużo łatwiej jest iść w pole walki, wiedząc, że może zginąć, jeżeli wie, że osoba, która ją tam wysyła, naprawdę się troszczy o nią. So who's a leader? We're all leading. Więc kto jest liderem? Wszyscy przewodzimy. Well or poorly, all the time. Cały czas praktycznie. And our claim to leadership, it's not our status. In other words, I'm not a leader because I am president or general. I jeżeli chodzi o sposób, w jaki przedstawiamy liderstwo, to nasze liderstwo nie jest pewnym statusem, czyli nie dlatego jestem liderem, że jestem prezydentem. Instead, our claim to leadership is how we live, the values that we role model with whatever status we have. One person is president, another person is parent, another person is teacher. Each one has some opportunity to show his or her leadership. Z drugiej strony jakby wartości, które niesiemy, sposób w jaki żyjemy jest tym, co czyni nasze przywództwo tak naprawdę, czy to będzie w rodzinie, czy w środowisku, które nas otacza. Now, I know this is not the way we think typically, but it's not some gimmick. Nie jest to sposób, w którym myślimy naturalnie, natomiast nie jest to też pewien taki zabieg mający na celu osiągnięcie czegoś. And let me demonstrate in two ways. Spróbuję Wam to przedstawić na dwojaki sposób. Here's the first way. Pierwszy sposób. Let's remember the things that you told me, not my ideas, your ideas, about what are the qualities of leadership. Więc spróbujmy sobie zapamiętać te rzeczy, które Wy powiedzieliście mi o tym, co stanowi jakość przywódcy. And only one of you said an idea that has something to do with hierarchy or status or followers. You say having followers. Something like that. Tylko jedna osoba powiedziała coś w stylu, że przywódcą jest ten, który pociąga za sobą innych. Right? You said something like that, yeah. But every other idea that people say is something that everyone here can do right now or tomorrow. Ale poza tą jedną cechą, wszystkie inne rzeczy, które zostały wymienione, każdy z Was potrafi tak naprawdę wprowadzić w swoje życie od dzisiaj. In other words, you say ability to give good advice and counsel. I do not need to be chief executive to give good advice. I can just be a friend. Nie muszę być, na przykład, żeby dać dobrą radę komuś, nie muszę być dyrektorem wykonawczym wielkiego przedsiębiorstwa, wystarczy, że jestem czyimś przyjacielem. And your first idea was something like they know me and they know my
strengths and weaknesses. They do not ask me what is impossible, something like that, huh? Jedną z rzeczy, którą Ty wymieniłeś, było to, że znają Ciebie, znają Twoje możliwości, nie żądają od Ciebie rzeczy, które są niemożliwe. So this is also something that anyone can do. Też każdy z Was to może zrobić. So that's what you are telling me. Więc to Wy powiedzieliście mnie. And now here is the second way in which I demonstrated. Teraz drugi sposób, który chciałem Wam przedstawić. If you look in a dictionary, you will see various definitions of leadership, and here is one of the definitions that always you will find. Jeżeli popatrzycie na słownik, oczywiście możemy znaleźć wiele definicji przywództwa, ale jedna część z tych definicji będzie się przewijała prawie wszędzie. So it is to point out a way, direction or goal and to influence others toward it. To jest pokazanie pewnego kierunku czy celu i zmotywowanie innych, aby szli w tym kierunku. And isn't it true that everybody here is doing these words all the time? Czy nie jest prawdą, że każdy z Was robi to praktycznie cały czas? We are role modeling a way of living, a way of working by all of our actions. A w każdej części naszego życia odgrywamy jakąś rolę, czy to w domu, czy w pracy. So one person is working in a business and he is cheating customers, and that is pointing out, role modeling one way of life and having influence on others, maybe bad influence. Więc sprzedając różne rzeczy, w jakiś sposób odgrywamy rolę sprzedawcy i wpływamy na ludzi, z którymi mamy kontakt w naszej pracy. Może to być dobry wpływ albo zły. All of us have parents, and I guess some of us here are parents. Wszyscy mamy rodziców, pewnie tutaj na sali są również rodzice. I guess this is your child? No. Okay. Can there be any more obvious example of pointing away and influencing others than what parents are doing for children in a lifetime, huh? Czy istnieje jakiś mocniejszy sposób wskazywania drogi i prowadzenia poza tym, co robią rodzice dla swoich dzieci? So by the dictionary definition, good parenting is also good leadership. Więc według definicji słownikowej dobre ojcostwo czy dobre rodzicielstwo jest także dobrym przywództwem. And even though all of us are leading, most of us we do so only subconsciously. We don't spend the whole day thinking I'm a leader. Pomimo tego, że przewodzimy, w większości czasu nie jesteśmy tego świadomi. Nie myślimy sobie codziennie, ja przewodzę innym, jestem liderem. And I want to suggest that at least sometimes we need to think about what kind of leadership example or statement we want to make with our life. Natomiast chciałbym Was zachęcić do tego, żeby uzmysłowić sobie, jaki przekaz chcielibyśmy dać swoim życiem jako przywódcy, jako ci, którzy prowadzą. And in the short time I'm speaking, I'm not going to develop some whole thesis about leadership values. Mam tutaj przewidziany krótki czas, dlatego nie będę rozwijał całego nauczania na temat wartości przywództwa, czy wartości, które powinien mieć lider. But I think you say you read one of my books, did you say? Okay, so at least I will mention the 4 ideas that are in the book that he read. Przynajmniej wspomnę o 4 rzeczach, które znajdziecie w książce, którą przeczytał kolega. And then if you want some detail, he can explain. Jeżeli potrzebowalibyście jakichś szerszych informacji, to on z chęcią Wam wytłumaczy. So 4 of the ideas I talk about, that people who are leading one are somehow heroic. Jedną rzeczą, o której mówię, to to, że ci, którzy przewodzą, są w pewien sposób heroiczni. And when I say heroic, I mean that you motivate yourself with a real desire to excel, and the more important aspect, with goals that are bigger than your own personal interest and ego. Z jednej strony motywujecie się do tego, aby robić coś najlepiej, jak się da, ale z drugiej strony cel, który sobie zamierzacie, jest większy niż tylko wasze własne ego. And then self-awareness, that to lead well you must know yourself and your strengths, your weaknesses, your values and so on. Z drugiej strony musimy znać siebie, swoje silne, mocne strony, słabe strony, także swoje wartości.
And third is ingenuity, that the world will keep changing and only people who can adapt in a changing world are leading well. A ostatni, czwarty punkt to jest umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, ponieważ świat się non-stop zmienia. Ci, którzy chcą przewodzić, muszą się dostosowywać. And finally, love, that you treat other people in a way that respects their dignity and tries to unlock their potential. I na samym końcu miłość, czyli traktowanie ich w sposób, który szanuje ich godność, ale równocześnie uwalnia potencjał. And I don't suggest those are the only values, the most important ones, but some ideas that people can consider as part of their life leadership approach. Nie jest to lista, która zawiera w sobie wszystko, ale są to pewne wskazówki, które dobrze byłoby wziąć pod uwagę z punktu widzenia lidera. Now, just for the last couple of minutes, I also want to explore the idea that leadership somehow is a very religious concept. Chciałbym również zauważyć przez kilka kolejnych minut to, że przywództwo, czy bycie liderem jest bardzo też religijnym konceptem. Because I think that usually when we hear a word leadership, we only think about business. Często, kiedy słyszymy słowo przywództwo, myślimy o biznesie. You know, I guess the way in fact we could understand leadership as religious people, as Catholic people, Christian people, first is that leadership is somehow a paradox. Jako chrześcijanie, jako katolicy często widzimy przywództwo jako pewnego rodzaju paradoks. And this is what I mean, that if I ask each of us to describe ourselves as a Christian, I guess the words that you use will be, I'm a follower. Jeżeli zapytałbym was, jako chrześcijan, kim jesteście, to większość z was najprawdopodobniej użyłaby słowa, że jest naśladowcami. You will say, I'm a follower of Jesus, for example. Naśladowcami Jezusa. Podążamy za Jezusem. And our religious language uses words like vocation and disciple, and these words have a kind of meaning of following. Nasz język chrześcijański używa także słów takich jak powołanie czy uczniostwo, które również są związane z pewnym przewodzeniem. You know, vocation, the Latin word voco means I call. So if I call you, you come to me, you follow. Vocation, czyli po łacinie vocatio, voco, wołać, czyli przywoływać kogoś. Wzywam ciebie do jakiegoś zadania. He's an expert not only Polish but also Latin. But our religious language also uses words like mission and apostle, and these words have exactly the opposite meaning. Mamy także słowa takie jak misja czy apostoł, które mają jednak znaczenie odwrotne. So mission means to send. So if I send you, you are not following, you are going, you are leading. Misja oznacza wysyłanie kogoś, czyli nie ja podążam, tylko ciebie wysyłam. So I think that as religious people, the way we must understand leadership for ourselves is that it's authentic and genuine only when both things are happening, following and leading. Więc wydaje mi się, że jako chrześcijanie, czy w ogóle w przywództwie te dwie rzeczy muszą się spotkać, czyli musimy zarówno podążać, jak i wychodzić. Because each of us is called, each of us is sent. Ponieważ każdy z nas jest powołany, ale równocześnie jest posłany. And if you only will do one or the other, you are not a complete Christian. I jeżeli będziemy robili tylko jedno z tych dwóch, to nie jesteśmy w pełni chrześcijaninami. And my final idea, just to sum up, is that when we live in a time that's very rapidly changing. It's very complex. Everybody must make lots of choices and make lots of decisions. Żyjemy w czasie, gdzie bardzo wiele rzeczy się zmienia, gdzie wszystko jest bardzo dynamiczne. Musimy podejmować bardzo wiele wyzwań i decyzji. And we also live in a moment of a kind of a celebrity culture when we have television and magazines of very important, famous chief executives and movie stars and political superstars, and so we are only thinking, leaders way up there.
Z drugiej strony żyjemy w kulturze celebrytu, gdzie często w gazetach czy w telewizji pojawiają się osoby z najwyższych półek, czy to dyrektorzy wielkich przedsiębiorstw, czy politycy, czy gwiazdy. So because it's so complex, because the world is so uncertain, because we have celebrity superstar leaders, somehow for us it's disempowering and we presume, I don't know, I have no power, it's someone up there. Z drugiej strony te wszystkie osoby są wielkimi jakby postaciami, stąd to wszystko, te wszystkie wyzwania, ta dynamika zmiany świata po prostu nas obezwładnia, bo wydaje nam się, że to tam ci liderzy to są gdzieś tam w górze i o liderach myślimy tylko właśnie w taki sposób i to w ogóle nie jest dla nas dostępne. And that kind of mindset is really deadly somehow, and what we really need in the United States, but also I'm sure in Poland, is people who will recapture or rediscover their opportunities to lead, either in my own family, or these 2 or 3 people I'm managing, or this club that I am a member of, whatever is the opportunity life is giving us. Wydaje mi się, że to bardzo słabe społeczeństwo, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Wydaje mi się, że potrzeba ludzi, którzy zrozumieją te wszystkie okoliczności i możliwości, które oni mają w swoich lokalnych środowiskach, które będą mogli przemieniać. Okay, now that's all I say for an introduction, and let me suggest that we take another 1 or 2 minutes, and why don't you have another little discussion with someone close by, and the topic is, why don't you share one idea that I said that you thought was interesting or relevant or struck you. To by było tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Chciałbym teraz, żebyście znowu zaczęli rozmawiać z sobą odnośnie, i żebyście się podzielili jednym pomysłem, który was mocno uderzył z tego, co powiedziałem do tej pory. Mamy na to 1 minute, right? More or less. Yeah. Macie mniej więcej minutę. Okay, please have it.
more of a world than I can although, as you know, many people do say Okay, friends. A więc przyjaciele. Any questions? Most welcome. Any comments or discussion? Also most welcome. Wszelkie pytania albo komentarze są mile widziane. Czas dla Was. Nie wstydźcie się. Takie pytanie. Jak Jak się ma przywództwo do kwestii autorytetu? Could you explain the relationship between the authority and the leadership? Yeah. So I guess you know that in some definitions of leadership really relate to authority, right? You said someone is a leader who's able to inspire a lot of followers or something like that. Więc oczywiście niektóre z definicji przywództwa właśnie zawierają to w sobie. Czasami czytamy o tym, że lider jest tym, który inspiruje grupy ludzi do tego, żeby coś robiły. So this is one whole definition of leadership. Jest to jedna forma definicji. And of course I spoke about a very different definition of leadership. Ja z kolei mówiłem o innej definicji przywództwa. And I think in the way I spoke about it, it's important to not to confuse these different ideas in somebody's mind. Wydaje mi się, że ważne jest, aby nie mieszać tych dwóch rzeczy w swoim umyśle. And so your question, your comment about authority. So for example, someone, after I introduce these ideas, maybe will say to me something like this. Więc po wprowadzeniu, po przedstawieniu tego, co przedstawiłem, ktoś może mi powiedzieć coś takiego. They will say, oh, this is a nice idea, but impossible. In my company, we have 5,000 people. We cannot have 5,000 people making 5,000 strategies. Powiedzcie mi coś takiego. W mojej firmie jest 5,000 ludzi. Fajnie mówisz, ale nie możemy mieć 5,000 ludzi i każdy będzie miał swój pomysł, jak to zrobić. So this is the issue of authority, right? And stąd pojawia się pytanie autorytetu. And so what I'm saying is, no. We have to understand we each have different roles, a different platform, a different opportunity. Musimy zrozumieć, że mamy różne opcje, różne możliwości, różne platformy działania, a także różny zakres tego działania. So, maybe I'm the most junior person in the company. I am not showing my leadership by setting the strategy for the whole company. I don't have this role, this authority. Jeżeli jestem najmłodszym pracownikiem, no to nie będę wyrażał swojej możliwości przywódczych przez to, że będę planował strategię dla całego przedsiębiorstwa, bo to nie jest moje miejsce. But even if my only job is just to open the door so people come in and out, I show my leadership by how do I treat people, how do I do my job, do I understand the mission of the whole company, I have my own role, my own platform for leadership. Ale kiedy na przykład zajmuję się tylko otwieraniem drzwi, to swoje umiejętności przywódcze mogę demonstrować w ten sposób, jak szanuję ludzi, jak do nich podchodzę, czy rozumiem strategię firmy. So that's my thought. Yeah. Czy mógłbym prosić, żeby po polsku, bo pewnie nie wszyscy mogą rozumieć, jak będę tłumaczył, to będzie po prostu łatwiej. Dla tych, którzy nie rozumieją. Podobała mi się idea generała, który kocha swoich żołnierzy, zanim pośle ich na trybunę. I really like the idea about the general who loves his troops before he sends them to death. I teraz widzę sam po sobie, że kochać człowieka, któremu przewodzę, to jest bardzo trudna rzecz. To znaczy, że ja osobiście kocham osiągać, I love to achieve. I love to develop. Kiedy widzę, że idziemy w jakąś stronę, że jest postęp. Especially when I see the progress. I to znaczy, że gdzieś tam po drodze gubię ludzi. Tak się dzieje. And what happens often is that I lose people on the way. Tak, czyli oni nie są aż tacy ważni. So they do not become too important for me. Czyli z jednej strony bardzo chciałbym kochać, a z drugiej strony pytanie moje jest w jaki sposób. On one hand I would love to love them. On the other hand I have a question how to do it.
Okay. You lose people along the way? Or I why? have to ask because it's very precise. Co masz na myśli, mówiąc, że tracisz ludzi? Tracisz z wzroku, czy przestają z tobą współpracować? The goal is more important than the person. So he's losing the concentration from people to goal. Yeah, okay. So, if I understand your question, I guess this is my idea. So, the definition I use of leadership was to point out a way, direction, or goal, and to influence others toward it. Więc to, w jaki sposób przedstawiłem przywództwo, o którym teraz mówiłeś, to jest pewien cel, do którego chcę zmotywować ludzi. So, the kind of thing you're talking about, if you can do it completely by yourself, okay, you don't need to lead anyone else anyway. Więc jeżeli cel, który sobie wyznaczyłeś, jesteś w stanie sam zrobić, nie musisz nikogo prowadzić. But if it's the kind of thing where we could do it more successfully, in a more expanded way, or somehow, if we have a group of people. Ale jeżeli moglibyśmy ten cel osiągnąć w bardziej lepiej albo w większym zakresie, jeżeli pracowalibyśmy jako zespół, then I would say that part of your responsibility, opportunity as a leader is somehow to bring the others along. Either I must inspire this one, or pressure that one, or convince this one, or find some other one that will come along, whatever it is. Więc jeżeli natomiast chcemy osiągnąć ten cel razem z innymi, z powodów wymienionych wcześniej, to potrzebujemy zainspirować tego, przycisnąć tamtego, pomóc temu. Because when you see leaders in groups, you see often different kinds of failings that leaders have. Failings, yeah. Kiedy patrzymy na liderów i grupy, którym przewodzą, dostrzegamy różnego rodzaju słabości tych liderów. There's one kind of leader, one kind of manager that they are unable to have a sense of direction. This is where we need to go. Niektórzy nie mają tego jasnego zrozumienia kierunku, nie wiedzą, gdzie idą. Everybody who works for them is either bored or confused because this one is just like that and not giving us any sense of, hey, we can go there. Więc praca dla takiego człowieka jest po prostu często nudna, bo nie wiadomo, gdzie idziemy tak naprawdę. And it sounds the way you describe your question as if you have a good sense of goal and direction. Ale wydaje się, że ty masz dobry właśnie to ukierunkowanie na cel. So that's good. To jest dobre. But maybe the question is, I need to improve my skills at bringing other people along with me. Ale być może potrzebujesz zwiększyć swoje umiejętności, jak oddziaływać na innych, aby szli razem z tobą. Let me say, I think most of the people in the room are Christian or Catholic Christian and so on. So I make a comment about this aspect of our life. Większość osób tutaj najprawdopodobniej jest katolikami, więc pozwolę sobie na pewien przykład. I think, is there water there maybe? Is that one of water? Do you want to drink? Oh, thank you. Okay. Jeszcze raz proszę, napiję się. So I find this idea of pointing out a way and influencing others. Both of these together is part of the job of the leader. Więc bardzo podoba mi się ten fakt, że jakby jako lider możemy przewodzić innymi, wskazywać kierunek. I find this a really good idea even for our own church, for example. Wydaje mi się, że jest to także dobry pomysł w odniesieniu do naszego własnego kościoła. Because sometimes, and now look, I speak with respect. I'm a Catholic and devout Catholic myself. Jestem katolikiem i to oddanym, więc to, co chcę powiedzieć, nie chciałbym, żeby było odebrane jako brak szacunku. But sometimes those in authority for our church, they're very good at setting direction, idea, this is what we should do, this is what a Catholic is, this is what a Catholic must be. Więc często nasi przywódcy w Kościele bardzo fajnie pokazują nam te odległe cele, to oznacza bycie katolikiem, to powinniśmy robić. But for me, they're not also
considering enough that part of your leadership responsibility is to figure out how to have influence. Ale często wydaje mi się, że nie rozumieją tego, że częścią z ich roli przywódcy jest zrozumienie tego, w jaki sposób mogą wpływać na innych. In other words, innymi słowy, okay, I said what is the truth and nobody listened, so now I will complain about them and attack them. Więc ja ogłaszam, czym jest prawda, ale nikt nie słucha, więc moją reakcją naturalną będzie narzekanie na lud. I'm sorry, for me that's not good leadership, you know? Good leadership is... Wybaczcie, ale to dla mnie to nie jest dobre przywództwo. This is where we go, and I'm going to be clever, persuasive, loyal, interesting enough to get you to come with me. Więc dla mnie dobrym przywództwem jest postawienie kierunku. Idziemy tam. I bycie inteligentnym, bycie naprawdę zainteresowanym osobami, zachęcanie ich, prowadzenie, pomoc, tak, żebyśmy tam doszli. Okay. So that's my thought. Tak sobie pomyślałem. Mam nadzieję, że odpowiada to na Twoje pytania. To w jednej z Twoich książek, Chris, pisałeś, że przywództwo zaczyna się od samoprzywództwa. In one of your books you mentioned that leadership starts from self-leadership or auto-leadership. Chciałbym się zapytać, tak może osobiście, jak Ty to realizujesz, ponieważ ja starałem się to robić. Czasem mam takie wrażenie, że za bardzo wtedy jakby skupiam się na sobie i na jakby planowaniu, na motywowaniu siebie, na jakby wejściu w siebie i zapominam wtedy o byciu właśnie liderem dla innych. Jak Ty to realizujesz tak codziennie? How do you achieve this idea? Because from my own experience, when I was focusing on being a leader for myself, I've noticed a growing self-focus, and I was like forgetting to lead others because I was focusing on myself. So how do you handle that? Yeah. So personal question, but if you can answer. Yeah. No, that's. Yeah. I mean, I think. I don't know. Somehow I feel like you gave. Indirectly, you gave the solution yourself. Wydaje mi się, że sam już pośrednio wskazałeś rozwiązanie. Which is to say this, that I think you're 100% right, that you must be able to lead yourself before you can lead someone else. Czyli musisz najpierw umieć prowadzić siebie, zanim będziesz mógł prowadzić kogoś innego. Tu masz 100% racji. I'm sure you had experience in your working life that you work for someone that you cannot respect because you think this person does not know himself or does not know herself. They seem completely fake, completely shallow. This leadership is just acting and it's nonsense. Więc logicznym jest, że kiedy patrzymy na osobę, która nas prowadzi i dostrzegamy, że ta osoba jest płytka, że tylko gra jako lider, że nie ma w tym pewnej głębi, że ona sama siebie nie posiada, no to takie przywództwo jest nonsensem po prostu. And so first you need to have some substance yourself. Who am I? What do I stand for? These kinds of things, which is exactly what you point out. Więc na początku musisz mieć musisz wykuć samego siebie, w sensie musisz wiedzieć, za czym stoisz, musisz wiedzieć, kim jesteś. But then you say, sometimes I'm noticing I get a little stuck inside myself. Potem powiedziałeś, że czasami masz wrażenie, jakbyś się za bardzo koncentrował na sobie. But when I say I feel like you indirectly solved your own problem, kiedy powiedziałem, że wydaje mi się, że pośrednio już dałeś sobie rozwiązanie, it means this, that you yourself notice. To powiedziałem tak dlatego, że ty już o tym wiesz, o czym powiedziałeś. And to me, look, people who are leading are making all kinds of mistakes all the time because we're human beings. Dla mnie przywódcy non-stop popełniają błędy, bo są takimi samymi ludźmi jak każdy inny. And it sounds like, so the only thing we could do is have some kind of habit, I think, of reflecting on ourselves so that we hopefully can notice and catch ourselves when we're going wrong in some way. Więc często mamy pewien taki odruch, który pozwala nam zauważyć, jeżeli schodzimy z właściwego kierunku.
And it sounds like you already have this kind of instinct, because you told me that I observed this, yeah? Że ty już posiadasz ten instynkt, ponieważ powiedziałeś mi, zaobserwowałem. But maybe to add one more point. Dodam jeszcze jeden punkt. So remember my definition: point out a way or direction, influence others, so on. When I do a business seminar, kiedy prowadzę seminaria, mówiliśmy o tym właśnie kierunku, który nadajemy i zapraszamy innych. Kiedy ja prowadzę seminaria biznesowe, I tell leaders, when you wake up in the morning, you can imagine direction, influence, choices, results on your head. Kiedy budzisz się rano, powinieneś mieć wypisane na swoim czole kierunek, can you repeat direction? Direction, influence, wpływ, influence, choices, wybory and results. I rezultaty. And so you can ask yourself, okay, do I myself have a good sense of direction, and so on. Więc możesz zadać samemu sobie pytanie, czy mam dobry zmysł kierunku i tak dalej. And now if I have some leadership role for others in my company, in a family, in a community, czy odgrywam jakąś rolę przywódczą dla innych, w rodzinie, w firmie, I can ask the same question. Am I setting a good direction for this family right now? Am I being enough influential? Możecie sobie zadać w odniesieniu do tych sfer te same pytania. Czy nadaję dobry kierunek, czy wywieram odpowiedni wpływ. So if these ideas are on your head, maybe that also helps you to get out of yourself if you get stuck in yourself. Więc jeżeli zwrócisz uwagę na tą taką analizę czteropunktową, o której mówiłem, będzie Ci łatwiej wtedy popatrzeć też na zewnątrz, przykładając ten schemat pytań do Twojego działania zewnętrznego, czy przywództwa zewnętrznego. Pytanie właściwie takie. Pierwsze o wzorce osobowe. Czy pojawiły się właśnie w życiu jakieś takie osoby, które no właśnie oprócz tego takiego, można powiedzieć, wewnętrznego przywództwa, no właśnie pokazały te zewnętrzne jakieś właśnie zewnętrzne. A druga rzecz to no właśnie, co takiego właśnie odnajdujesz, jakie elementy właśnie duchowości jezuitów właśnie, co tam właściwie, jakie elementy wywarły wpływ właśnie na Twoje życie i ewentualnie na to, no jakim jesteś człowiekiem. Co rozumiesz przez zewnętrzne wzorce? No osoby, jakie po prostu szczególne osoby konkretne na przykład. Were there any persons that were like inspiring for you, taught you all that, and how do you square these things that you're teaching and your experience that you're sharing with the Jesuits, spirituality, your experience? Mm-hmm. Okay, so people who had influence on me or were inspiring to me, yeah? Więc ludzie, którzy mieli na mnie wpływ i byli dla mnie inspirujący. Czy to o to chodziło? And I would tell you that every manager I ever had and a lot of peers taught me a lot of things. Każdy menadżer, którego miałem i także koledzy, wiele mnie nauczyli. And the way, for me personally, the way people teach you or teach me was not what they told me, but seeing them in action. I sposób, w jaki się uczyłem, to nie było to, co oni mi powiedzieli, tylko sposób, w jaki działali, obserwacja ich działania. And I always think it's incredibly important to watch people and Zawsze uważam, że bardzo ważna jest obserwacja ludzi. And everybody teaches you. Some people teach you exactly what to do. Other people teach you exactly what not to do. I kiedy będziecie patrzeć, to odkryjecie, że każdy człowiek czegoś was uczy. Niektórzy będą was uczyć dokładnie tego, co powinniście robić. Inni dokładnie tego, czego nie powinniście robić. And both are equally valuable. Jedno i drugie ma swoją wartość. And I think sometimes people like the idea of having one pinnacle role model of everything. You know, this is the person I will follow. Często, wydaje mi się, jest to słabością. Wielu ludzi ma taki obraz idealnego lidera, którego chciał naśladować. And I don't believe that, I must say. You know, nie wierzę w to. Yeah, for me, there is no person like that. Dla mnie po prostu nie ma takiej osoby. But instead, I remember very well the way this one used to run a meeting. And
Pamiętam na przykład, ten gość świetnie prowadził spotkanie. You know, and I remember very well when this one gave me my annual performance review, how horrible I felt, and it was so demotivating. Z drugiej strony pamiętam, jak ten gość mi kiedyś powiedział, kiedy robił podsumowanie mojej pracy rocznej, jakie to było straszne i jak demotywujące. So in a way then I tried to, in my mind, assemble a composite of good leadership that is a little bit of him, a little bit of not her, a little bit of her, and so on. Yeah. Więc w swojej osobowości starałem się stworzyć taką syntezę. Troszeczkę tego, nic z tego, czy z tej, troszeczkę od niej, tak żeby wyciągnąć to, co dobre, odrzucić to, co złe. Drugie pytanie jeszcze właśnie związane z tym duchowością jezuitów. Second question concerning the Jesuits. Yeah, ask that part again. Czy możesz je jeszcze raz sformułować? No właśnie, co do duchowości jezuitów właśnie, czy jest chrześcijanin nacjonalski, można właśnie odnieść do biznesu, jakie elementy. What part of your Jesuit experience or retreats can you use in business? Okay, so again, my friend here can explain all of these points since he read the book. Więc mój dobry kolega tam wytłumaczy wam wszystkie szczegóły. But in a way, I tried to take some of the values or culture or habits from the Jesuit way and imagine their usefulness in every human environment, including business environments. Więc z jednej strony jakby patrząc na to doświadczenie jezuickie, starałem się patrzeć, w jaki sposób można je użyć w innym doświadczeniu, czyli w innym środowisku. So, for example, you know, we know in business that it's important to have people who are self-aware, who are emotionally intelligent. Więc w biznesie wiemy, że bardzo ważne jest posiadanie ludzi, którzy są inteligentni emocjonalnie, którzy jakby wiedzą, jak funkcjonują. But in fact, business has almost no skills at teaching this kind of thing to people. Ale biznes tak naprawdę prawie tego nie uczy ludzi, czyli jak być taką osobą. But religious formation, especially Jesuit formation, very much focuses exactly on that. A z drugiej strony formacja jezuicka dokładnie na tym się skupia. Like the spiritual exercises or daily reflection, these kinds of things. Czy codzienne medytacje, czy refleksje, czy rachunki sumienia i tak dalej. Yeah. So this would be one example of various where, you know, we could pluck some piece of that culture, that spirituality, and say, okay, this is highly relevant to whatever is my work. I'm a teacher or a parent or JP Morgan. Więc część tego doświadczenia możemy zaszczepić w innym miejscu, mówiąc tak, rzeczywiście tutaj pasuje, jest to wartościowe, na przykład w mojej pracy czy w rodzinie. Piszesz w swojej książce o takim długoterminowym celu i takim planie na życie. Zastanawiam się, jak to się ma do takiej wrażliwości na to, co się dzieje wokół nas i na zmiany tego planu. W szczególności, jeżeli nagle czuję się wezwany do czegoś innego, jak ten mój plan powinien być przeformułowany, zmieniany, jak to się ma? You are talking about long distance goals and the way to achieve them. But we know that life changes. So how to react if I sense that the goal set before me at first should be changed and I'm called to something else? How to switch from one to the other on the way if something was already started. Yeah. So in one of these four ideas I spoke about is the idea of ingenuity, the ability to be willing to change and able to change. Yeah? Jedna z rzeczy, o których mówiłem, to taka elastyczność, umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków. And maybe I answer your question one with a kind of Ignatian Jesuit spirituality piece, is kind of this your question, but also with a business piece. Więc być może odpowiedź na to pytanie będzie takim połączeniem tego, co mówiłem już o duchowości jezuickiej i biznesie. And one of the ideas some of you, I guess, know in Jesuit spirituality is that we have to try in front of decisions to make ourselves free, open for different
pathways as long as they are moral and legal and ethical. Więc jednym z elementów duchowości ignacjańskiej jest stawanie przed decyzją jest stawanie w takiej czystości, czyli umiejętności uwolnienia się od wszystkich innych jakby może nie tyle zobowiązań, co obciążeń, które są, żeby móc w wolności podjąć decyzję. And one of the ways I think that you often see very clearly people are unfree. They are attached, they are stuck. Często ludzie są jakby przywiązani do różnych rzeczy podczas podejmowania decyzji. Is to the fear of change. Ze względu na strach przed zmianą. I'm afraid maybe I will fail. I'm afraid maybe I will not learn the new thing. I'm afraid that I cannot see exactly clearly the new pathway is correct. Boję się, że mi się nie uda, że się niczego nowego nie nauczę, że nie za bardzo widzę cel tego wszystkiego. And sometimes people confuse reasons with attachment to their own fear. Czasami ludzie mieszają takie rozumowe podejmowanie decyzji z ich własnym przywiązaniem do strachów różnych. In other words, I'm in this path of action and maybe it's time to change, but I resist the change and I have reasons somehow in my mind, but they're rationalizations. The real fact is I'm just afraid. I'm unfree. I'm in slavery of my fear. Więc z jednej strony już coś funkcjonuje, działa. Czuję, że powinienem to zmienić, ale tego nie robię, dlatego że racjonalizuję sobie moje strachy, czyli tłumaczę sobie, dlaczego nie powinienem tego zmieniać, a ostatecznym powodem tego, dlaczego tak robię, jest to, że się boję zmiany. And now let me answer from the business perspective. That was kind of from odpowiedzieć z perspektywy biznesowej na to pytanie. You know, sometimes what you see in business is that people, if they're in a hole, they wish to keep digging. Często jest tak, że jak ludzie są już w jakiejś dziurze, to chcą kopać. And this is not working. We must try harder, we must invest more, we must stay at it until it's successful. Więc jeżeli nie działa, no to musimy kopać mocniej, musimy się bardziej starać, musimy wymyśleć nowe plany, dopóki aż nie zacznie to działać. But we require a good judgment, which means, well, maybe it's a matter of trying harder, but maybe it's actually, in fact, a stupid idea and we just need to stop. Z jednej strony może to być tak, że po prostu trzeba się bardziej starać. Z drugiej strony może być tak, że jest to po prostu głupi pomysł, trzeba przestać. Dlatego potrzebujemy takiego chłodnej oceny, dobrej oceny po prostu. And one of the mottos we had in business when I'm in JP Morgan, probably you use in your own organization. Jednym z rzeczy, których się nauczyłem pracując w JP Morgan, is fail fast, fail smart. Było to, żeby jeżeli mam ponieść porażkę, to trzeba ją ponieść szybko i mądrze. You can understand my point. In other words, you know, in businesses or in life or in organization, there is a great skill to be able to understand, okay, this is the wrong direction. I quickly figured this out. I learned something and now I can quickly go the other way. Więc potrzebna jest duża inteligencja, żeby w życiu móc określić, jeżeli zaczynamy jakiś kierunek, stwierdzić, to jest zły kierunek, trzeba go przerwać i iść w innym. Ja. Moje pytanie jest takie, a może inaczej, deklaracja. Nie znam Twoich książek, nigdy nie słyszałem Twojego nazwiska. Dzisiaj przyszedłem na to spotkanie, bo byłeś dobrze zareklamowany. I don't know much. I came here because you were very good promotion. That's why I came here. Lubię takie spotkania, chociaż sam nie pracuję w biznesie, ale w edukacji. I like those meetings, though I'm not working in business but in education. Bo interesuje mnie zderzenie sposobów myślenia Amerykanina, który chciałby aplikować, implementować pewne wizje przywódcze na słowiański umysł duży. So it is always interesting and stimulating to me to see how certain American way of thinking, or how people are trying to implement, for example, American way of thinking into,
let's say in this case, Slavic mentality. Jest to jeszcze o tyle bardziej podniecające albo fascynujące, że jest to umysł słowiański, niejako skażony, albo też powiedzmy sobie trochę statynowany poprzez zupełnie inne funkcjonowanie przez dziesiątki lat społeczeństw funkcjonujących w strukturze pod zarządem komunistycznym. What is more intriguing is that the Slavic mind was influenced for many years or decades by a mentality completely different, which was communistic. Tyle wyjaśnienia, żeby wiedzieć, jakie jest moje, że tak powiem, stanowisko, ale w tej chwili pytanie. Let's move to the question. Interesuje mnie Twoja przesłanka, Twoja decyzja, dlaczego wolałeś odejść z tak niesamowitej korporacji, gdzie mogłeś być, jakby się mówi, prawda, jednym z niewielu prawdopodobnych głosów w swoim biznesie finansowym. So the question comes, why did you decide to resign from this awesome company you were working at, where you could be one of the very few at the top? Zmienić tą pozycję rangę na rzecz służby, albo też powiedzmy sobie nauczania przywództwa, gdzie w Ameryce jest bardzo wielu nauczycieli przywódców i nie jest łatwo być jednym z wybitniejszych wśród nich. Więc czemu ta decyzja, co zaistniało w Twoim myśle, co Ciebie skłoniło? So you've left the company and you've decided to be a leading teacher, so to say, or a teacher of leaders, which is not so easy on American soil, as you have many of them. What was the inspiration? And actually you moved into certain service. So what was the inspiration behind it? I could answer this kind of question in maybe quote unquote business ways and also sense of purpose ways. Mogę na to odpowiedzieć w sposób biznesowy albo w sposób poszukiwania sensu działania. Business ways would include things like, if I thought I was going to be a chairman of JP Morgan, maybe I would wait around 5 more years or something. Gdybym myślał, że zostanę jakimś tam jednym z głównych, odpowiedzialnych w JP Morgan, to pewnie bym został jeszcze 5 lat. Yeah. So, in every life you're thinking, or at least for me, I'm thinking about where is my career now going? Will this continue to be interesting for me in 10 years? Więc zaczynamy się zastanawiać na pewnych etapach swojego życia, w którym kierunku idzie moja kariera, czy dalej będzie to interesujące dla mnie za 10 lat. So I made these kinds of thoughts. Więc zastanawiałem się nad tymi rzeczami. And then maybe on the other hand, if we want to say quote unquote life purpose kinds of thinking. Z drugiej strony, patrząc z punktu widzenia celu życia, I think that companies make a very genuine contribution in the world, without a doubt. Sądzę, że same firmy naprawdę zmieniają rzeczy w świecie pozytywnie. But at least for me, someone in a bank is not contributing in the same way as a teacher, a nurse, this kind of thing. Z drugiej jednak strony, ktoś, kto pracuje w banku, nie wkłada w to życie społeczne tyle, co na przykład nauczyciel czy pielęgniarka. So I also had thoughts like, when I'm 70 years old, 75, I want to think that I had the most meaningful life possible. Więc kiedy zastanawiałem się nad swoim wiekiem 70 czy 75 lat, chciałem mieć świadomość tego, że robię rzecz, która ma największy sens z mojej perspektywy. And if the only thing I can say about myself is I work in this big bank for 50 years, I don't know how good I feel about my sense of meaning, my contribution in the world. I gdybym miał pod koniec swojego życia powiedzieć, że jedyną rzeczą, jaką osiągnąłem, to, że byłem jakimś dyrektorem w jakimś wielkim banku, to nie wiem, czy czułbym się spełniony na poziomie celu swojego życia, czy sensu swojego życia. Yeah. So I guess all of these different, business-related, purpose-related kinds of thoughts are in my mind and
kind of moving me to the next step in my life. Więc wszystkie te myśli jakby prowadziły mnie do kolejnych kroków. Pytanie, gdyby stanął na przykład naprzeciwko, nie wiem, ludzi młodych, którzy powiedzmy mają na poziomie wyborów życiowych, jakie najważniejsze przesłanie można by do nich skierować, prawda? Co jest najważniejszego właśnie powiedzmy, no właśnie, osiągnąć swoje cele życiowe na przykład, nie? No też jest to wszystko właśnie związane, czy w związku z duchowością, czy biznesem. Jaki przekaz, powiedzmy, byłby najważniejszy? Czy odkrycie siebie, czy odkrycie swojej misji? Jakby to było? What would you say to the young people concerning this issue, the meaning of life, the choices they are to make? What would be the most important thing? Would it be, like the meaning of their life? Would it be? Możesz wymienić te dwa ostatnie elementy? Czy byłoby to sens życia, czy... No, jakie najważniejsze elementy by to były? Okay, what would be the main elements? Czy misja życiowa? Mission of their life? Od czego w ogóle zacznie? How would you start? So, I guess I answer in a honest way rather than an idealistic, romantic way. Odpowiem w szczery sposób, a nie taki idealistyczno-romantyczny, okay? So, for me, the romantic, idealistic part is, but also true. Jest on również prawdziwy. You need to have some sense of why are you here on earth. Musimy mieć jakieś zrozumienie tego, po co jesteśmy tutaj na ziemi. And you need to do something that you feel good about in terms of feeling you have a meaningful life, a life with purpose. Z drugiej strony musisz robić coś, co będziesz uważał za sensowne w swoim życiu. And I think sometimes when people are very young, they're not thinking that way. Często młodzi ludzie nie myślą w ten sposób. They're much more focused on career and so on. Bardziej są skupieni na karierze. And then in their 40s, psychologists tell us, is when people begin to think more about these Około kinds of 40 questions. zaczynają się bardziej zastanawiać właśnie nad tego typu pytaniami. Przynajmniej tak nam psychologia mówi. Okay. So anyway, the first thing I would say is, okay, you need to, if you're a religious person, or even if you're not a religious person, you need to think about why is a human being on earth? Why are you here on earth? What is a meaningful life? Więc bez względu na to, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie, to musisz sobie zadać pytania, dlaczego jesteś tutaj na ziemi? Now, jaki jest cel, sens tego życia? Now the realistic part. We're also in the real world, not the Garden of Eden. Więc teraz część realistyczna. Jesteśmy w prawdziwym świecie, w rzeczywistym świecie, a nie w ogrodzie Eden. And the wisdom of the Garden of Eden story is that after original sin is when human beings had to toil to keep themselves alive. Nauka, która wypływa z Księgi Rodzaju, jest taka, że po pierwotnym grzechu człowiek musiał ciężko pracować, żeby utrzymać swoje życie. So, in terms of what is the most meaningful way I could have filled what I think is my own sense of purpose as a human being, it's certainly not in a bank. I mean, there's nothing wrong with a bank, it's not bad, but if my belief is we're supposed to love and serve our neighbor, I should be doing what Mother Teresa is doing. Więc jeżeli wierzę w to, co przed chwilą powiedziałem, że na przykład dla mnie największą wartością jest kochanie i służenie innym, powinienem robić to, co robi Matka Teresa, a nie pracować w banku. Oczywiście nie ma nic złego z bankiem, nic złego w banku. And I know some people that have made this kind of choice from an extremely young age, and it's on the one hand deeply admirable, on the other hand can be a very, very difficult life when you want to have children, raise a family and so on. Więc spotkałem też ludzi, którzy podjęli tego typu decyzje w bardzo młodym wieku. Z jednej strony było to budziło mój szacunek i respekt,
taka decyzja. Z drugiej strony często obserwowałem, że ci ludzie mieli bardzo trudne życie, jeżeli chcieli mieć rodziny i jakoś normalnie funkcjonować. And I think that most of us in the 21st century, our lives will have different chapters anyway. Wydaje mi się, że i tak w XXI wieku nasze życia będą miały jeszcze tyle nowych rozdziałów, się nawet nie spodziewamy. Many of us will have 50, 60 productive years as adults. Większość z Was będzie miała około 50-60 lat produkcyjnej pracy. And the system of lifetime employment, certainly in the United States, and I think increasingly in Poland anyway, is going away. So whether we choose or not choose, we will end up doing different things in our life. Więc ze względu na radosne zmiany w systemach emerytalnych w Stanach, ale i również w Polsce, tak czy inaczej całe życie będziemy mieli co robić. So the romantic, pure, idealistic side of me says, as a Christian, we should all be doing what Mother Teresa does. Więc ta romantyczna, ta czysta część chrześcijańskiego mnie mówi, wszyscy powinniśmy być matkami Teresami. Of course she's dead, but oczywiście ona już nie żyje i nie o to mi chodzi. But the realistic, that is not what I did in my life. A z realistycznego punktu widzenia nie to wybrałem w swoim życiu. And I don't know how can I put it. I feel like to a very young person to on the one hand appeal to their idealism and their deepest sense of belief, but in a realistic and not silly way. Więc z jednej strony musimy się odwołać do tego jakby romantycznego, idealistycznego obrazu i zaszczepiać to w nich. Z drugiej strony musimy to zrobić w bardzo mądry, realistyczny, a nie naiwny, głupi sposób. Could I explain that? Czy wytłumaczyłem to? To ja mam pytanie. Mam 5 pytań. I said, only one question. He said, oh, I've got 5. To 4 będą najważniejsze. Pick the best one. Pierwsze pytanie, co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu i czy zmieniało się to na przestrzeni lat Twojego życia? Skrótowo. What is the most important thing in your life and did it change over in different periods? If you could just shortly answer that. Okay, I feel like my mission as a Christian is to love and serve my neighbor. And do I spend more time loving and serving my neighbor at some moments in my life than others? Yes. Więc jakby głównym moim założeniem było jako chrześcijanina kochać i służyć bliźnim. Czy w różnych okresach czasu różnie to wyglądało? Tak. Czasem służymy bardziej, czasem mniej. Drugie pytanie to jest, czy masz jakąś pasję, czy miałeś wcześniej pasję, czy one się zmieniają, czy jest ta sama? Second question is about your passions. Were they always the same or did they change in the different seasons of your life? When I was 18, my passion was to be a priest. Nie, kiedy miałem 18 lat, chciałem być księdzem. So it changed. Więc zmienił się. Trzecie to jest, masz teraz dewizję, jaką miałeś wcześniej? Dewizję, czyli takie motto prowadzące, tak? Tak. Okay, what was your leading motto before and now? Or if you have one? No, I guess I couldn't say. Raczej nie mam. Okej, to mam już ostatnie pytanie, bo Sorry. Wcześniej mnie nie było, w związku z czym nie wiem, bo wiem, że wcześniej byłeś Czy masz Przywiedzenia nie odszedł z zakładu. Okej, no to jest niewidzialne. Explain. It was about whether you quitted after the vows or before. So they already answered before. To ostatnie pytanie. Czy mierzysz do pokonywania trudności? Czy masz jakiś plan działania? Jak to jest u Ciebie? How do you face problems? Do you have a certain way of plan of action? I czy tak samo było wcześniej, jak i teraz? Was it the same before as it is now, or did it evolve, change? Yeah, I think it in some ways maybe changed quite a lot, Dużo się zmieniło. Or at least my attitude. Przynajmniej moje podejście. Maybe intellectually or decision making, the way I approach things, I think it's not different. Jeżeli chodzi o stronę intelektualną, czy sam jakby racjonalny sposób radzenia sobie z problemem, to się niewiele zmieniło. But in terms of my attitude when I was much younger, on the one hand,
I imagined that I controlled much more of the world and my destiny than in fact I do. Kiedy byłem młody, z kolei wydawało mi się, że kontroluję dużo bardziej swoje przeznaczenie i o rzeczywistość, niż rzeczywiście kontrolowałem. And also every decision when I was much younger seemed incredibly momentous to me. Także kiedy byłem młodszy, każde decyzje wydawały mi się dużo bardziej ważne, kiedy byłem młody. Should I take this job assignment or that one? Seems like my whole life will depend on this choice. When I was a young person, I felt that. Czy wybiorę tą pracę, czy tamtą? Wydawało mi się, że całe moje życie będzie zależało od tej decyzji. And now I guess I feel life is much more mysterious. I don't control. I understand I don't control as much as I once believed. Teraz zaś rozumiem, że życie jest dużo bardziej tajemnicze i że nie kontroluję już tyle, ile mi się wydawało, że kontroluję. And I realized there are many different paths. Zrozumiałem też, że są różne możliwości w życiu. At one point I used to imagine there was one correct path for my life, and now I understand I can have many different futures, and that's fine. And the point is just how I behave and live those. Kiedyś wydawało mi się, że jest tylko jedna właściwa droga dla całego mojego życia. Teraz rozumiem, że mogę mieć różne przyszłości i że to jest w porządku. Okay. Kochasz siebie? Do you love yourself? Yes. Tak. Jutro ma jeszcze quiz, spotkanie całodniowe, a jest w maratonie 5 dni konferencji. Bym Was bardzo poprosił, dobra, żebyśmy już zakończyli. I tak 5 minut dzisiejsze. I tak to dosyć długo, powiem szczerze, także jakbyśmy mogli, to byśmy zakończyli. A może jednak złammy tę zasadę. Ja mam myśl, która mogła być od niego prezentem dla nas. Prawda? Jeżeli mamy być prezentem, w sensie dla nas, duchowym. Niech powie nam, jako wierzący człowiek, jak widzi Pawła i Tymoteusza jako przywódcę, jako powołanie. Myślę, że odpowiedź na to pytanie to będzie jednak dłużej niż 2 minuty. I to by było już jakby, jeżeli powiedziałem już jednej osobie, to lojalny wobec wszystkich, dobra? To książki trzeba czytać. Tak jest, tak. Także bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Thank you, Chris. So, może to dziękujemy, że wybrałem.